Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony mówi Olaf, a to jest audycja z cyklu Raport Jasnowidza Flash, czyli wydarzenia w kontekście przepowiedni, a Flash to znaczy się, że zajmiemy się dzisiaj tylko jednym wydarzeniem, czyli właśnie spojrzymy naszym okiem uwagi na wschód, na front wschodni, na wydarzenia, które właśnie rozgrywają się tam w ostatnich dniach, czyli właśnie w pierwszych dniach jesieni. Jak to jedna z przepowiedni właśnie mówiła właśnie o Rosji, jeśli chodzi o początek jesieni, ale spełnia nam się inne poczucie. Dane pół roku temu, po 2,5 roku walk, to miasto upadło, co idealnie wpisuje się właśnie w poczucie jasnowidza z Gdańska z 26 marca tego roku, które zostało zaprezentowane 2 kwietnia tego roku właśnie w audycji pod tytułem Wiemy, kiedy wybuchnie trzecia światowa. Na kanale właśnie w audycji, na którą zaraz spojrzymy, przesłuchamy sobie 1 minutę i zobaczymy właśnie, czy przepowiednia w pewnym sensie właśnie na naszych oczach się realizuje, bo doszły do nas informacje właśnie, że upadło właśnie miasto ukraińskie Wuhłedar na wschodzie Ukrainy, czy na południowym wschodzie Ukrainy. To wydarzyło się dosłownie na dniach. Tu właśnie widzimy rosyjskich żołnierzy machających flagami właśnie na jednym z rządowych, czy byłych rządowych ukraińskich budynków właśnie jakby w centrum tej miejscowości Wuhłedar, która de facto już przestała istnieć, bo to jest jedno wielkie pogorzylisko. Tam w zasadzie nikt nie żyje, tam chyba około 100 obywateli tego miasta tam zostało, a reszta uciekła. Jest bardzo mocno zniszczone. Punkt taki zborny, jeśli chodzi właśnie o tą Doniecką Republikę Ludową, bo niedaleko jest właśnie Donieck, co może sobie zaraz spojrzymy na mapę. Dobrze, zanim spojrzymy na screeny, zwróćmy uwagę, gdzie znajduje się właśnie ten Wuhłedar. Wpiszmy sobie go właśnie w Google na mapach, gdzieś tam. OK. To jest właśnie ten Wuhłedar. Sekundka, przesunę kamerkę. To jest ta miejscowość, to są te blokowiska, które widzieliśmy właśnie w tym filmiku za mną. Nie jest to jakaś wielka mieścina, tak, ale jest tam ileś bloków, pewnie z 20 000, może 30 tam żyje ludzi. No już teraz żyje tylko 100 ludzi, albo nawet i mniej. To jest właśnie ta miejscowość Wuhłedar. Widzimy, że to jest właśnie w okolicach Doniecka, tak, jak cofniemy sobie mapkę, to widzimy właśnie, że blisko jest Donieck i to są właśnie południowo-wschodnie rubieże Ukrainy. Dobra, spójrzmy teraz na screeny. Dobrze, spójrzmy teraz na screeny, które Państwu przygotowałem i które niesamowicie wpisują się właśnie w to wydarzenie, czyli właśnie de facto ostatnio mieliśmy okazję obserwować, jak Ukraińcy dokonali wyłomu w liniach rosyjskich i weszli w głąb Rosji, a tutaj jednocześnie Rosja od dołu tak atakuje właśnie Ukrainę i zabiera jej miasto, o które ona zaciekle się broniła, broniąc to miasto przez 2,5 roku. To miasto upada, jest zdobyte i kompletnie zniszczone. I to właśnie wpisuje się w poczucie sprzed pół roku. Spójrzmy. Dobrze, tutaj mamy właśnie screeny, które dla Państwa przygotowałem. Od razu zwróćmy uwagę właśnie na audycję z 2 kwietnia 2024 roku pod tytułem właśnie uwaga, wiemy kiedy wybuchnie trzecia światowa, znamy datę, jest troszkę czasu, Jasnowic z Gdańska. I tam się pojawia, to jest taki może nie prześmiewczy, tylko po prostu tam chyba jakiś sen przedstawiałem, tak? Czy jakieś poczucie już
Taki ciekawy po prostu tytuł dałem, tak, tu nie chodziło o straszenie, tylko po prostu taki po prostu tytuł sobie tam jakby na tamten czas wymyśliłem i tam się pojawia ten SMS, sekundką, on tu będzie bardziej wyraźny w następnym screenie, o, tu jest właśnie 2 kwietnia i widzimy tutaj właśnie wyostrzone, tam się pojawia ten SMS. Na jesieni zrobi ofensywę, tak? Rosja na jesieni zrobi ofensywę. Takie poczucie. Trzeba się cofnąć w czasie, że na ten czas, to na wiosnę tego roku widzenie, że za pół roku Rosja zrobi jakąś ofensywę, było wysoce nieprawdopodobne, tak? I wtedy właśnie jedno to było właśnie we wtorek Rosja na jesieni zrobi ofensywę, takie dziwne poczucie ze znakiem zapytania zapisałem tam, bo aż ciężko było w to uwierzyć na tamten czas, a potem następnego dnia zaraz był sen właśnie z Jackiem Bartosiakiem, znaczy sama postać Jacka Bartosiaka w śnie odgrywa rolę symboliczną, tak? Ale chodzi o to, co to tam symbolizuje. I zaraz sobie włączymy na minutkę tej audycji, żeby zobaczyć pewną ciekawostkę, bo właśnie to jest niezwykle interesujące, że w tamtym czasie, pół roku temu, powstaje poczucie, że Rosja na jesieni zrobi ofensywę i zaraz jest sen właśnie w Jerozolimie, że Jerozolima skupi uwagę świata. To jest niezwykle ciekawe, bo właśnie teraz Rosja robi ofensywę i właśnie teraz Jerozolima skupia uwagę świata. Zwróćmy uwagę, tylko zobaczmy jeszcze na wiadomości, to są te elementy, które sobie zaraz przesłuchamy tej audycji, ale tutaj właśnie zwróćmy uwagę właśnie, że Rosjanie zdobyli Wuhłedar. Walka o miasto trwała ponad 2 lata, to jest 2 października. 2 października, proszę zwrócić uwagę, jaki dzisiaj jest dzień, zobaczmy sobie na kalendarz. Dzisiaj jest 4 października, tak, czyli 2 dni temu doniesienia, że Rosjanie zdobyli Wuhłedar, a przypomnijmy właśnie, że pierwszy taki pełen dzień jesieni był 23 września, tak, i po tygodniu trwania tej jesieni właśnie Rosjanie zdobyli ten Wuhłedar, czyli nie w połowie września, nie na początku września, nie pod koniec lata, w środku lata, wiele tych rzeczy, ale dokładnie na początku jesieni, tak jak właśnie to się wpisuje niesamowicie w takie różne twierdzenia, które właśnie podaje między innymi w takim filmie pod tytułem Jak będą kolorowe liście na drzewach, tak, to Rosjanie wtedy właśnie coś zrobią, tak, i pomimo właśnie wielu różnych dziwnych predykcji różnych ludzi, to właśnie się dzieje, tak, to właśnie się dzieje, pomimo iż wielu ludzi uznaje Rosję za silną, inni za słabą, inni za średnio, ważne jest to, że te rzeczy się wydarzają w czasie, który jest zapowiedziany, tak? Czyli właśnie o tym już sobie audycję robiliśmy, ale to też te wydarzenia w związku z tym zdobyciem Wuhłedaru wpisują się właśnie w te poczucia, jeśli chodzi o początek jesieni właśnie i zdobycie przez Rosjan tego miasta Wuhłedar. 2 października takie głosy nas doszły. Walka o miasto trwała ponad 2 lata, tak? Zobaczmy jeszcze dalej. Tutaj mamy z kolei Rosjanie zdobyli, tam był, przepraszam, źródło, to jest właśnie fakty24.pl, a tu jest z kolei RMF.FM, tak? Mamy Rosjanie zdobyli zwornik frontu. Sytuacja stabilnie zła. To również 2 października. Takie artykuły właśnie czytamy, tak po blisko 2,5 roku Rosjanom udało się zdobyć ukraiński Wuhłedar. I tutaj czytamy również na portalu Do Rzeczy, Rosjanie zdobyli miasto, tak? Materiały geolokalizacyjne z 30 września i 1 października pokazują, że rosyjscy żołnierze rozmieścili swoje jednostki w różnych częściach miasta. 1 października rosyjscy blogerzy ogłosili, że zostało ono zajęte, czyli 1 października ogłosili, 30 września już te materiały geolokalizacyjne wskazywały, że oni już te pozycje zajmują, czyli de facto na przełomie września i października, tydzień po rozpoczęciu się właśnie jesieni, czyli jakby to było w poczuciu właśnie, że na początku jesieni, może spójrzmy na to poczucie, ono chyba się pojawia tutaj, tak? Nie, to jest właśnie, że prowadzą was na wojnę, no to my już to widzimy, że prowadzą nas na wojnę. Tu są te różne wydarzenia właśnie pod koniec
pod koniec właśnie września, czyli na początku jesieni, że Rosja zapowiada zmianę doktryny nuklearnej, rosyjski pocisk przyleciał niedaleko elektrowni atomowej, bo latanie tych rosyjskich pocisków to nie jest przypadkowe, nie? Być może ten, co pod Bydgoszczą właśnie spadł w zeszłym roku, również to nie był przypadek, tak? Tylko właśnie Rosjanie grają tymi pociskami, wywierają presję właśnie na nas, tak? Ławrow z kolei właśnie zapowiedział, że uznaje status nuklearny Korei Północnej. No tu z kolei właśnie pięknie weszła przepowiednia z Otisem z dokładnością co do jednego dnia. To jest naprawdę niesamowite. To są kosmiczne przepowiednie. Takich, to ja nie wiem, czy ktokolwiek jakby z widzących w Polsce miał takie dotyczące ciał niebieskich, które wchodzą z dokładnością co do jednego dnia. Jeszcze jest zapowiedziane, że przez 2 miesiące on tam będzie latać i potem wyfrunie. To naprawdę jest niesamowite. Tutaj z kolei Chiny odpaliły pocisk chyba balistyczny, tak, międzykontynentalny właśnie pierwszy raz od 44 lat, dokładnie właśnie na początku jesieni. Tutaj japoński niszczyciel, to ja już to wszystko mówiłem, tylko tak przypominam, że to są epokowe dni, to co my teraz widzimy, a dokładnie tydzień temu właśnie użyłem tego screenu na świeże, to było dosłownie robiąc audycję tydzień temu w piątek właśnie użyłem tego screenu, wtedy dopiero doszły do nas informacje właśnie, że Izrael zaatakował Bejrut, a potem się okazało, że to jest właśnie ta frytkownica i że ten szef tej organizacji odszedł. I tu właśnie widzimy Bliski Wschód, różne wojny, więcej wojny niż wirusów. Takie było poczucie kiedyś 19 sierpnia. To jest ta zmiana doktryny wojennej. Gdzie to? O, tu jest właśnie, przepraszam, bo nie mogłem tego znaleźć właśnie, że jak będą kolorowe liście na drzewach, tak, początek jesieni, to Rosjanie mogą walnąć tą chyba głowicę i tam właśnie rozważaliśmy, jak to się wypełnia. Początek jesieni to właśnie wtedy w ONZ były takie duże wystąpienia, między innymi właśnie Netanyahu, tak, co też tutaj chciałem pokazać na tym screenie, tak, takie epokowe wystąpienia właśnie dokładnie na początku jesieni, dokładnie właśnie w ostatnim tygodniu września i na początku października. To wszystko nam się pięknie wypełnia i teraz do tego wszystkiego właśnie dochodzi poczucie z tej audycji z 2 kwietnia, gdzie pojawia się właśnie SMS o treści: na jesieni Rosja zrobi ofensywę. To ja nie dowierzałem, tam napisałem ze znakiem zapytania, tak, jak to możliwe, że na jesieni zrobi ofensywę? Rosja na jesieni zrobi ofensywę? Znak zapytania, nie? Bo sam jakby nie dowierzałem, a poczucie jest 20, niech sprawdzę, tak, 26 marca, tu na komórce, nie wiem czy widać, 26 marca tam jest to poczucie. I zaraz następnego dnia właśnie był ten sen w Jerozolimie i posłuchajmy sobie teraz tej chwilki. Sam SMS się pojawia, jakby Państwo szukali, w 12 minucie 22 sekundzie, a my sobie posłuchamy od 17 minuty do 18 minuty, tak? Od 17 minuty 38 sekundy. Posłuchajmy sobie chwilkę. O, to jest właśnie film właśnie z tą miniaturką, tak? Wielka wojna, wiemy, znamy datę III światowej. Taki ciekawy chciałem tytuł wymyśleć. Dobra, zobaczmy. Że rano wstałem, obudziłem się tak, więc jakby normalnie funkcjonowałem, ale niczego nie jadłem, niczego nie piłem i normalnie się czułem, wszystko ok. No to taki krótki post, a w tym śnie było takie coś, że no po prostu te kolory to było to pożywienie. No, nie potrafię tego wytłumaczyć. No. I tyle. A sam Bartosiak symbolizuje w tym śnie po prostu, że tak mi się wydaje, że nastąpi jakieś takie zawikłanie, takie zapętlenie w związku z Jerozolimą i w związku z geopolityką, bo Jacek Bartosiak pewnie jest takim symbolem jakby geopolityki, takich wydarzeń ogólno-globalnych, geopolitycznych i one jakoś zawiążą się w Jerozolimie, tak? To znaczy ten sen. Nie wiem kiedy, ale tak czuję, że to ma znaczenie. Czyli to Jerozolima jakby znowu skupi uwagę świata, ale nie tylko na planie duchowym, ale też geopolitycznym, nie? Dobra, kiedyś było też były sny z Jerozolimą i jakimiś rosyjskimi czołgami w Jerozolimie. Było parę takich snów z Izraelem, a to może kiedyś zrobię przegląd tych snów tylko związanych z Ziemią Świętą i z Jerozolimą, ale to muszę je wszystkie powyciągać z tych SMS-ów, to kiedy indziej. Dobra, jedźmy dalej, bo późno. To jest ten taki ciekawy sen z Jerozolimą, a te wykopki to już naprawdę zapomniałem. Dobrze.
Więc tak jak słyszeliśmy, niezwykle ciekawe jest to stwierdzenie z rosyjskimi czołgami w Jerozolimie w kontekście takim, że ostatnio Izrael chyba wczoraj, czy z wczorajszej, w sensie w nocy z wczoraj na dzisiaj, Izrael chyba zbombardował tam jakąś bazę rosyjską w Syrii. Jest to bardzo ciekawe. Też to się ciekawie komponuje właśnie w tą wizję tej strzałki czarnej w kierunku Moskwy. Czyli jakby bezpośrednio zaraz cyk, jakby ta strzałka łączy te wydarzenia w związku z tym kotłem islamskim na Bliskim Wschodzie, łączy od razu bezpośrednio z Moskwą, tak? Bo jeżeli właśnie Izraelczycy gdzieś tam uszkadzają jakąś bazę rosyjską, to już jest bezpośrednie wplątanie Rosji właśnie w wydarzenia na Bliskim Wschodzie. To generalnie obserwujemy spełniającą się na naszych oczach apokalipsę. A tutaj taki mały rozdział tej apokalipsy, czyli właśnie zajęcie Wuhłedaru przez Rosjan, co wpisuje się w niesamowite poczucie właśnie po prostu takie po prostu poczucia chrześcijańskie, po prostu z natchnienia Ducha Bożego, z natchnienia Ducha Świętego. Różne takie mogą być sny natchnione, mogą być różne właśnie przeczucia, widzenia, przeczucia, różne takie jakby natchnienia i one się spełniają. I to widzieliśmy właśnie w przypadku poczucia z 26 marca, opublikowanego 2 kwietnia w audycji właśnie Znamy datę wybuchu III światowej, gdzie właśnie pojawia się stwierdzenie, że Rosja na jesieni zrobi ofensywę. I to jest właśnie to, początek jesieni i Rosja właśnie zdobywa. Pozdrawiam Was serdecznie, kocham Was, jak ja to często mówię, buźka, pa! Drogi widzu, jasnowic z Gdańska przekazał największą liczbę przepowiedni z dokładnością co do jednego dnia. Jako jedyny precyzyjnie wskazał lokalizację poszukiwanego dziecka w największych w historii poszukiwaniach w Polsce, jak i też w największej polskiej obławie. To wszystko za darmo. Wszystkie poczucia i natchnienia są darmowe, jednak jak każdy maratończyk, żeglarz czy himalaist posiada sponsorów na swoją działalność, tak i Ty możesz stać się jednym z nich, wspierając badanie zjawiska jasnowidzenia, stawiając przysłowiową kawę. Dziękuję. Pozdrawiam Cię serdecznie. Jasnowic z Gdańska.